Większość z Was pewnie już wie, że teraz mieszkam we Francji i tam tym podstawowym pytaniem, które pada cały czas z ust każdej osoby, to ça va. To dla tych, którzy nie wiedzą, taki odpowiednik polskiego co u Ciebie, co tam. Ale nie jest to do końca taki sam odpowiednik, którego użyjemy w każdym kontekście. We Francji pada to tak naprawdę jako przerywnik, jako kontynuacja ich dzień dobry. Nikt tak naprawdę nie czeka na odpowiedź, kiedy zadaje to pytanie. Było to dla mnie dosyć szokujące na początku, kiedy próbowałam odpowiedzieć i faktycznie zadać też to pytanie tej osobie, która ze mną rozmawia, ale ta osoba, ten rozmówca nawet na to nie czekał. Zwykle nawet odchodził przed tym, kiedy zdążyłam zadać to pytanie. Poza tym ostatnio był zjazd poliglotów online i tam prowadziłam taką, powiedzmy, lekcję polskiego dla początkujących online i padło pytanie z ust jednej osoby, czy to pytanie co u Ciebie to forma grzecznościowa, tak jak w języku angielskim, bo osoba, która o to pytała, była akurat z Wielkiej Brytanii. Nie jest to samo. Chcę w tym filmiku wyjaśnić to Wam wszystkim, dlaczego po polsku to nawet niegrzeczne pytać co u Ciebie, szczególnie jeśli nie czekamy na odpowiedź. A jeśli jeszcze ktoś z Was mnie nie zna, to ja mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, kanał i podcast również dla osób, które uczą się języka polskiego jako obcego. Transkrypcje i ćwiczenia do tego podcastu znajdziecie tak jak zwykle na moim Patreonie, więc zapraszam Was tam bardzo serdecznie, bo tam publikuję bardzo dużo materiałów dodatkowych, a poza tym na Patreonie mamy też spotkania grupowe 2 razy w miesiącu. Mamy też grupę na WhatsAppie, więc tam regularnie ze sobą piszemy, więc dzieje się dużo. Jeśli macie ochotę zobaczyć, co jeszcze więcej tam dla Was przygotowałam, to link do Patreona jest zawsze na dole w opisie filmiku. Okej, to chyba tyle, jeśli chodzi o wstęp. Możemy zaczynać nasz temat o tym, dlaczego nie można mówić po polsku co u Ciebie, tak jak mówi się to w innych krajach. Ale może zacznijmy od języka polskiego. Jak właściwie o to pytać? Jak powiedzieć po polsku how are you angielskie? W podręcznikach bardzo często znajdziecie pytanie co słychać? Ja nie jestem fanką tej wersji pytania. Kiedyś próbowałam nawet zrobić taki filmik, który nazywałby się Nie mów co słychać po polsku, bo ja szczerze bardzo rzadko używam zwrotu co słychać, ale żeby zrobić ten filmik, to zapytałam kilku znajomych z Polski, jak oni to mówią i czy używają tego zwrotu co słychać, bo może tak czasem być, że jest to tylko jakaś moja indywidualna wersja tego zwrotu i może tylko ja tego akurat nie używam. I faktycznie niektórzy moi znajomi powiedzieli, że im zdarza się używać pytanie co słychać, więc nie chcę Wam mówić nie używajcie tego, to po prostu zależy od osoby, która mówi. Jest to bardzo indywidualne, myślę tak jak w Waszych językach takie rzeczy są indywidualne, co kto mówi. Jeśli chodzi o mnie, to ja najczęściej chyba pytam co tam u Ciebie, jak tam, a jeśli już pytam co słychać, to zawsze dodaję co tam słychać, co u Ciebie słychać. Bardzo często pojawia się to tam. Był nawet kiedyś taki żart, taki suchar po polsku, że ludzie, kiedy pytali co tam, to odpowiadali im inni Polacy, ale gdzie? Pytanie co tam może mieć też troszkę inne znaczenie, troszkę inny wydźwięk, na przykład kiedy nie wiem, na przykład ktoś do Was dzwonił, ale nie odbieraliście telefonu, bo byliście zajęci, a potem widzicie, o, ta osoba do mnie dzwoniła, zapytam dlaczego, to możecie wtedy napisać do tej osoby no co tam, dzwoniłaś do mnie, co się dzieje? No co tam? To jednak bardzo zależy od sytuacji, ale generalizując powiedziałabym, że to trochę jak WhatsApp po angielsku. Oczywiście te zwroty, o których powiedziałam, są nieformalne, więc używamy ich, kiedy jesteśmy już z kimś na ty, kiedy to jest sytuacja nieformalna, ze znajomymi, z rodziną i tak dalej. Kiedy jesteście w sytuacji formalnej, używamy oczywiście zwrotu pan, pani, państwo, więc pytamy dzień dobry, czy wszystko dobrze u pani? Dzień dobry, czy wszystko dobrze u pana? Czy wszystko dobrze u państwa?
No właśnie, mamy też zwrot, czy wszystko dobrze. Ja osobiście bardzo często używam tego zwrotu i bardzo go lubię, bo mam wrażenie, że pokazuje on taką troskę o tę osobę, z którą rozmawiamy i bardzo lubię pytać, wszystko dobrze u Ciebie? Czy wszystko dobrze u Ciebie? I to jest też bardzo ładny zwrot, którego możecie używać właśnie w sytuacji formalnej. No ale właśnie, kiedy będą te sytuacje? Bo nie zawsze, nie do każdego powiemy to zdanie i tak jak wiecie, może to być czasem nawet odebrane niegrzecznie. Więc jeśli spotykacie kogoś po raz pierwszy w życiu, właśnie poznaliście tę osobę, to raczej nie pytamy, co u Ciebie, albo czy wszystko dobrze u Pani, bo nic nas to nie interesuje, nie znamy tej osoby, nie wiemy, jakie jest jej życie. Dopiero kiedy znacie jakoś tę osobę, to warto zapytać, co u niej słychać, jak się czuje, czy wszystko dobrze u tej osoby. Więc na pewno nie zadacie tego pytania nikomu, kogo spotykacie po raz pierwszy w życiu. Nieważne, czy sytuacja jest formalna, czy nieformalna. Dajmy na to, jesteście na imprezie i poznajecie nowego kolegę, nową koleżankę. Po przedstawieniu się, czyli już powiedzieliście, jak macie na imię, nie zapytacie od razu, co tam u Ciebie? Raczej zapytacie, no i jak się bawisz? Czy poznałeś już kogoś fajnego tutaj? Co robisz w życiu? Czym się zajmujesz? Będziecie próbowali poznać tę osobę. Podobnie w sytuacji formalnej, tym bardziej w sytuacji formalnej, kiedy dopiero co poznaliście jakąś osobę formalnie. Waszego szefa, nowego nauczyciela, czy wykładowcę na uniwersytecie. Nie zapytacie tej osoby, no i co u Pani słychać? No i czy wszystko dobrze u Pana? Tak samo w takiej powiedzmy neutralnej sytuacji, nie wiem, jesteście w sklepie, czy na straganie kupujecie owoce, warzywa. Nie zapytacie sprzedawcy, czy wszystko dobrze u Pana. Będzie to odebrane bardzo dziwnie w Polsce. Tylko jeśli znacie tę osobę, to zapytacie jej, co u niej słychać. Na przykład ja mieszkam teraz we Francji, więc kiedy wracam do Polski i piszę do moich znajomych, że jestem, to zawsze pytam, no i co u Ciebie słychać? Dawno się nie widziałyśmy, tak? Kiedy spotykam się z tą osobą. Tak samo z rodziną. Nie wiem, dzwoni do Was ciocia, której dawno nie widzieliście i chcecie zapytać, czy wszystko u niej dobrze. I czy wszystko dobrze u Ciebie, ciociu? Nie jest to jednak pytanie obowiązkowe w Polsce. Nawet jeśli nie zapytacie koleżanki czy cioci, raczej nie będzie to odebrane negatywnie. Raczej ta osoba nie uzna, że nie chcecie słyszeć, co u niej słychać, bo często po polsku zadajemy po prostu inne pytania, które mają trochę to samo znaczenie, które mają za zadanie zapytać, co słychać u tej osoby. Jeśli dzwoni do Was ta ciocia, to możecie zapytać, czy ciocia miała czas ostatnio na odpoczynek, czy wszystko dobrze w pracy i zadać pytania w taki sposób, żeby pokazać, że interesujecie się tą osobą, no i prawdopodobnie naprawdę się nią interesujecie, ale też, żeby nie zadawać tego pytania, co słychać. Bardzo często tak to naturalnie po polsku robimy. W każdym razie, jeśli zadajecie to pytanie po polsku, to naprawdę chcecie znać odpowiedź. To interesuje Was ta osoba, znacie tę osobę i chcecie wiedzieć, co u niej słychać. Chcecie wiedzieć, czy dobrze się czuje, czy wszystko u niej w porządku. W Polsce czekamy na odpowiedź drugiej osoby. Nie jest to kontynuacją dzień dobry. Nie jesteśmy zobligowani zadawać tego pytania i nic się nie stanie, jeśli go nie zadamy. Nie będzie to dziwnie odebrane. Mam trochę wrażenie, że to forma naszej narodowej terapii, odpowiadać na pytanie, co u Ciebie negatywnie, bo tak jak pewnie wiecie, jest taki stereotyp, że Polacy dużo narzekają i może też zdarzyło Wam się, że zapytaliście Polaka, co u niego słychać, a on odpowiedział Wam, że jest źle, że w pracy beznadziejnie, że pogoda jest słaba, że w ogóle same problemy. I tak, trochę tak jest, ale mam wrażenie, że to często dlatego, żeby pokazać tej drugiej osobie, że nie jesteśmy lepsi od niej, że nasze życie nie jest aż takie idealne i że ona też może się dobrze przy nas poczuć. To jest przynajmniej moje osobiste wrażenie, jakie wynoszę z tych rozmów z Polakami. Jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda w Waszych językach, w Waszych krajach i jestem też ciekawa, jakie są Wasze doświadczenia z Polakami. Czy zadaliście kiedyś to pytanie i zostało dziwnie odebrane? Dajcie mi znać w
komentarzach. Z całego serca dziękuję też moim patronom, którzy wspierają moją pracę i mój projekt i ten kanał. A jeśli Wy też chcecie jakoś wesprzeć ten kanał, to chyba najprostszym sposobem jest po prostu zasubskrybowanie tego kanału, na którym uczę polskiego obcokrajowców, polubienie tego filmiku i napisanie komentarza na dole. Transkrypcje i ćwiczenia znajdziecie na Patreonie, link jest zawsze w opisie tego filmiku, a ja bardzo, bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu i czekam na Wasze komentarze. Trzymajcie się i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych podcastach i w kolejnych filmikach. Pa, pa!